piekło, moi drodzy. Zapraszamy na odcinek z Gany. Nie pamiętam, który numer, ale najważniejsze, że żyjemy. Witam Państwa w Kumasi. Ale pan ma kapelusz elegancki. Elegancko wszystko jest, ale taka ulica. Idziemy. Co, wychodzimy? Wchodzimy. Kurczę, szefowa. Hania, Jest mocno. jedź z Idziemy. tym panem, jedź z tym panem. Jest piekło, moi drodzy. Zapraszamy na odcinek z Gany. Nie pamiętam, który numer, ale najważniejsze, że żyjemy. Łapka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie ominął Was najnowszy odcinek, najdroższy. Patrzcie, jak ziomek sobie butki tam suszy na autobusie. Ale kurde. Sprawa następująca, że trzeba z tego bus stopu się wydostać, ale powiedziałbym straszny galimatias. Strasznie dużo tutaj się dzieje, nie na moją głowę, powiem szczerze. O, tutaj nawet pudełka z jedzeniem możesz kupić. Powiem wam, że jest grubo, naprawdę. Prawie przejechał mnie. Najciekawsze jest, jak ludzie pytają, gdzie idziesz. Where are you going? Gdybym ja wiedział, gdzie ja idę, przecież ja tutaj pierwszy raz jestem. Ja tutaj nic nie wiem. Stop evil. Working? Yeah. It's working? Yes. This is Angel. Archanioł Gabriel. Nie wiem zresztą, wiecie co? Nie wiem. Ale to jest pół litra, to by trochę tego, powiem szczerze, wybiło. A widzicie tutaj w te zielone, to na dupkę, żeby ten dobrze szło. Co tu jeszcze mamy? Stop Evil. To jest Amaria. To jest jakiś olejek. Nie wiem co. To jest Tafs Hip Factory. To jest... na ten. Dziwne. This is Arabic. A, to jest nosorożec. A, że jak nosorożec. A to jak lew. Słuchajcie, to są na potencję rzeczy. Na potencję, proszę zobaczyć. Maxman, Super Dragon. Zobaczcie, ile typów fryzur pani jest w stanie zrobić z takich warkoczyków. Jak się kręcę. Mają piękne afro, a robią takie warkoczyki. Afro to luksus, dlatego że ciężko je utrzymać w dużej higienie i po prostu pewnie jakieś wszy są w środku. Ale właśnie przed chwilą pani zapytała mnie, jak często myję włosy, mając takie włosy, i mówi, że 2 razy w miesiącu może je umyć. Wejście na główny market, ale musimy pójść coś zjeść najpierw. Ale galimatias, mówię wam. Jesteśmy na takim korcie tutaj na markecie. Aneczka próbuje zmontować jedzonko, ryż z fasolą. Powiem wam, że już nie mogę jeść po prostu takiego ryżu z pomidorami. Taka jest uboga w ogóle dieta tutaj. Tak powtarzalna, że kurde ciężko. Nie, tutaj są też... Co tu jest? Nie mogę cię odczepić, drogi widzu. Ale ja potrzebuję swojej ulepki. Drogi widzu. Popatrz co tu mamy, popatrz co tu mamy. Bardzo dobre. Co to jest? To jest banan. Ale i fasola, banan, fasola i ryż. O kurde, ale jaja. Dobra, test ryżu. Ryż jak ryż. Miejmy nadzieję, że dupy nie urwie.
Banana. To jest banana. To jest słodkie. To jest z fasoli. Mam tylko nadzieję, że szefowa nogami tego stopami nie gniotła. Fajne. Słodki banan. No. Dobry jest. Fasola, ryż i słodki banan. Ale dziwne. Smakuje? Niam, 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 niam. To jest najlepsze, co jadłam w Afryce. Hania, a może weźmiemy jeden kwiatowy. Ojej, zdecydowanie potrzebujesz. No to weźmy jeden. Perfect. Za jednego wariata. Thank you. Ale ładna pani. Będzie tak jak ta sukienka wyczyszczone. Bo Hania mówi, że ja śmierdzę. No i to jest prawda. Nie ma co oszukiwać. Ale ładnie. Zróbmy tak i tam przejdziemy do boku. Bardzo dużo chińszczyzny, bardzo dużo takich zabawek, które u nas w latach 90. robiły szał. Dużo produktów spożywczych. Kurde, ale tego jest. Aż głowa nie ogarnia. You want soup? No. We have. You want this one? No, we have one. One is enough. W górę? Ależ korale. Przeróżności. Ile nam to slowa? Teraz obejrzymy sobie Hani plecak. Piękny jest. Kapelusz. Co? Mój kapelusz. Schowany w plecaku. O. Widzicie? Taką... Już był lament, już był strach w oczach. Chyba pierwszy raz taki strach w oczach. Wiecie, jakie są plusy bycia w takim mieście w Ganie? To fakt, że jest po prostu tanio i bardzo dużo produktów jest dostępnych od ręki. I to jest fakt, którego nie da się zaprzeczyć. Pamiętacie serię z Tanzanii? Seria na kanale bodajże druga albo trzecia. Z Afryki, jak jechałem z północy na południe. Sandały. Sandały, w których chodzą Masajowie. I to są sandały zrobione z opony samochodowej. Proszę zobaczyć. I tam one miały też gwarancję. Tutaj pewnie nie mają gwarancji, ale zobaczcie jak zrobione. Niesamowite. Jestem zdziwiony, że tutaj je widzę. Prawdopodobnie bardzo popularne u osób mieszkających na wsi. Tego typu sandałki. Pułapka. Macie, rzućcie okiem, jak to wygląda z góry. Bo naprawdę z poziomu bazaru ciężko to pokazać, jaki to ma zasięg. To jest ogromne, to się ciągnie na ile? Chyba na 4 km czy na 5? Ta ulica? Ogrom. No i w takim miejscu rzecz jasna trzeba uważać na portfel. Patrzcie, to wszystko są towary chińskie. To wszystko, co tutaj widzicie na ulicy, co się ciągnie, to są chińskie dobra. Tutejsze to jest tylko jedzenie, moi drodzy. No i rzecz jasna, jakieś tam proszki, nie proszki, ciasteczka, nie ciasteczka. Ktoś mi wytłumaczy, czemu ten ziomek przy plus 40 na liczniku nosi czapkę zimową z tym pomponem. Ja
Ja się pytam, czy ktoś ma racjonalne wytłumaczenie? Kumasi to świetny przykład koncentracji tkanki ludzkiej w mieście. Miasto przeludnione i tutaj bez dwóch zdań, tutaj nie ma co się, wiecie, nawet licytować. Pokazuje oficjalnie 1,5 miliona. Uważam na kierowniczy nos, że to jest pewnie z 2 razy tyle. Bo kto tutaj oficjalnie by się rejestrował, że mieszka teraz w Kumasi? Wszyscy na to, powiem wam szczerze, chałkę kładą. I ważna kwestia jest taka, że tutaj już od setek lat przyjeżdżają do Kumasi, ponieważ jest tutaj złoto. Jest dużo złota, postaramy się trafić do kopalni złota tutaj, takiej lokalnej, takiego bieda szybo złota. Ale musicie poczekać. To się nazywa dżungla miejska. Szefowa nie wiedziała, na co się pisze. Kukuryku na patyku. Jest mocno. Ty, prawie typa przejechał. Ale jaje. Dawaj tutaj, no Nie, on jedzie. nie, mordo, poczekaj, mordula. Zejdź do lewej. I teraz nasuwa się takie pytanie, kto wolniej żyje? Czy Europejczycy, czy tutaj mieszkańcy Kumasi? No oni biegną, oni pieniądz chcą zrobić. Każdy chce zarobić. I powiem wam, że tutaj po prostu życie tak biegnie, tak gnażeń, że aż ciężko się dostosować. W Kumasi musimy znaleźć nocleg. To nie ma noclegu, ten glebę ciśnie. Tutaj mordula też tutaj nocuje. Tego nie znamy. O kurde. Patrzcie, z góry, wszystko elegancko. Czy wyszliście kiedyś do hotelu przez taki rozpierdziel? Kartony, nie kartony. Tutaj na prawo siło życie walczy, a tam there is hotel. Hello guys. Alaska. Alaska style. Very nice. Alaska. Widzieliście, koleżka? Do Alaski to daleko. Na Alasce teraz przyjemnie. Chłodno. O kurde. Mówicie o osiedle? Się mieszka, się gra, się podróżuje. Kierowniku. Szefowa chyba traci nadzieję. Ale zobacz, Ciężko. Przecież to będzie tak głośno. jest głośno, co? Wszystkie sensory muszą działać. Wszystkie. Żeby cię nie okradli, żeby cię nie owalili, żeby cię Że nie przejechali. Ty, ale ta babka, która chciała wyciągnąć od ciebie hajs, mocno złapała za rękę, co? No, mocno. Tylko mi dajcie. Innym nie dawajcie, tylko mi dajcie. Ja mówię, szefowo, to ci wszyscy nas pytają o ten hajs. A pierwsza reakcja, jak ktoś mnie tak za rękę mocno złapie, to chciałabym się wyrwać, ale w sumie tą metodą bez sensu. Moi drodzy, znalezienie hoteliku i wynegocjowanie odpowiedniej ceny nie było takie proste, ale się udało. Minus jest taki, że jesteśmy przy głównej arterii handlowej, którą widzieliście w tym odcinku kilka minut, sekund temu. No jest po prostu głośno, ale to jest do przeżycia. Taka kwatera, którą zaraz wam pokażę, na 2 osoby pokoi 70 zł. Dużo, niedużo. Znacie podejście kierownika. Ale zobaczcie, w tym akurat wypadku jesteśmy w 16, więc jak coś to wpadajcie na pogaduszki. Tutaj zobaczcie. Najważniejsze w tym wszystkim to jest wiatrak, AC, no i rzecz jasna woda bieżąca, ale łoże jest dobre, nie? Elo. Nie wyszło. Ale biureczko jest do montowania odcinków, bo za każdym razem jak jesteśmy w takim hoteliku, to montowanie odcinków jest podstawą kierowniczych zadań. Woda bieżąca jest, miejsce gdzie wyprać też jest, toaleta i śmieszny jest w ogóle tutaj kran, bo żeby umyć ręce to jest dosłownie na pół palca. Od kranu, patrzcie, tu woda leci nawet 1/3 palca. Nie ma w ogóle jak ręki włożyć. Tak czy inaczej, no jest git. Idziemy poogarniać trochę, pieniądze jeszcze musimy wziąć, żeby zapłacić za to, bo hajs się skończył szybciej niż się spodziewaliśmy. Pomimo, że Gana jest, moi drodzy, tańsza od wybrzeża Kości Słoniowej. Proszę pamiętać, że Afryka jest droga. Hania, czy ty spodziewałeś się, że Afryka będzie droga? No, przygotowywałeś mnie do tego.
Powtarzałem to mniej więcej co 2 dni. Tak, dokładnie. No, ale nie wiem, czy wy jesteście na to przygotowani. Wiza do Gany kosztowała nas... No właśnie, ile kosztowała nas wiza do Gany? Zgadujcie w komentarzach, a odpowiem wam na to pytanie w następnym odcinku. Powodzonka! Spójrzcie na to. Telewizor jest, bo to podstawa w każdym pokoju, tak? Firma. U nas jest jakiś tam, wiecie, takie znane firma, a tutaj jest firma Banana. Czyli co? Myślisz, że pokazują same treści o bananach? Tak. Lecimy. Plantacja jakaś to Plantacja. refundowała. Zapraszamy w piekło. Kolejna ciekawostka z kategorii marki. Super Lowek. Idziemy na miasto. Box, Bible, invitation card, special envelopes, suitcase, wrappers. Yeye bouquet so was sure. Hayesaya Ty, jak on to wykręci? Badajcie. Tu jest mój sandał. Mami, dawaj gazu. Dobry jest, ty, dobry jest. Ty, łapiecie ten angielski? Welcome dress, baby hat. Ja to tak... Ja się boję. Boję. Kumasi to miasto, które niegdyś było stolicą Aszante. Aszantowie. Aszantowie w 1874 roku tracą władzę. Tracą władzę na rzecz Brytyjczyków, którzy to podbijają Aszantę, czyli państwo w II wojnie brytyjskiej. Gana jest takim dość ciekawym tworem, jeżeli chodzi o państwowość i religijność, ale zacznijmy od tego drugiego, bo ta religijność skupia w sobie chrześcijaństwo w tak dużym stężeniu, że tutaj są wszystkie odłamy chrześcijaństwa, jakie może człowiek sobie wyobrazić, i przyznam szczerze, że ja nigdy nie byłem w kraju, w którym chrześcijaństwo jest tak mocne, jest po prostu takie, powiedziałbym, intensywne. Fura 4x4, tutaj ładny Mercedesik, tutaj kolejna jest Toyotka, tutaj mamy Infiniti, tutaj mamy, tego nie znam, Pontiac. O kurde, Pontiac, ale coś mi to mówi, ale nic mi to nie mówi. I BMW. W sensie chcę wam pokazać przekrój dobrych aut tutaj w mieście. Jesteśmy już troszkę poza tym marketem i zauważcie, jaki jest relatywnie spokój. Siema byku. Relatywnie spokój i co za tym idzie? Cisza. Zobaczcie, tak blisko, a tak daleko centrum. Ale jakie fury. I ja się pytam, kto zarabia w takim razie tą minimalną? Znaczy minimalną, tą wypłatę 1500 gani, sedi gańskich, czyli 500 złotych polskich. Nikt, kto by tyle zarabiał, nie byłby w stanie pozwolić sobie na takie fury, jak widzieliście przed chwilką. Rozwarstwienie ekonomiczne i społeczne tutaj jest ogromne, ale to nie tylko tutaj w Ganie, ponieważ cała Afryka, dzięki Paweł, cała Afryka charakteryzuje się tym samym. Jak spojrzysz tak na kontynent, gdzie byś nie pojechał, schemat postrzegania rzeczywistości przeze mnie jest identyczny. Identyczny. To rozwarstwienie. Tak, dawaj w dół, Hania. Uwaga. Czy wiecie, że ja tutaj kręcąc, podchodzi do mnie babka, tyka mnie przez ramię i mówi, a szef autobusu przepuść, i tyka i mówi tak, a ty masz pozwolenie? Ja mówię, mam. No bo kurczę, wy widzowie daliście mi pozwolenie na to, żebym pokazywał wam świat, więc jest pozwolenie. Ale faktycznie tutaj jest jakieś takie dziwne, nie wiem czy to wewnętrzne prawo,
Bo ciężko się spotkać, żeby na przykład, wiecie, w dużym mieście trzeba było mieć pozwolenie na to, żeby kręcić na ulicy. A bo czemu? Bo co? Każdy może sobie kręcić, każdy robi zdjęcia i każdy nagrywa. Ale faktycznie były tego typu zagadywanki w stronę kierownika i siłą rzeczy, no raz się to zdarzyło, ale czytałem o tym, że takie coś tutaj funkcjonuje. Tutaj mamy architekturę postkolonialną. Wielka Brytania pozostawiła nieco spustoszenia po sobie. No trzeba powiedzieć, że tu wtargnęła przywłaszczyć surowce mineralne, no i rzecz jasna niewolnictwo też wodziło prym za czasów panowania Brytyjczyków tutaj. Niestety tam, gdzie biały przyjechał do Afryki, próbował wycisnąć ten kawałek kraju najbardziej jak się tylko dało. Ania, co masz? Co masz? Mam kokosa, który jest przepyszny i jest taki jak taki chipsy na wieczór. No dobra, ale kokos ile kosztował? Kokos kosztował dla białego 6, dla ciemniejszego 5. Ale to już ciemna. A jeszcze próbował za 7 sprzedać, ale się nie dało. Ale fajnie, ale nie chciał oddać jednego I sebi. nie chciał od jednego. I tak dziwnie tak mówi, czemu ona prosi o jednego sebi? Ale ten chyba obok mnie wspierał. Wspierał, tak. Tak. Ale czasami chyba warto odpuścić. Nie wiem, starałam się. Walka. Ale uznał, że będzie mnie ignorować. No, ale tak wzrok zabrał i No. a Hania tam ostro oczyma niebieskimi jak laserami. Próbowałam go tak wymusić na niego. شدينا فيها العريضة زي طيور فاقدة جيها. Ania próbuje jeszcze papaję kupić. Tu szefowa, ale pięknie obiera. It's my first papaya in my life, so it doesn't matter. Pierwsza papaja w życiu. didn't take some before. Beautiful! Maybe, but Puka, nie puka, ale nie wiadomo czy puka. Jest taka herbata puka z Wielkiej Brytanii, a tutaj jest taki napój ziołowy. Ale co tu są za zioła, nie wiem. Ojejku, jakie dziwne. O kurde, jakie gorzkie. Co to jest, ty? Ale gorzkie. Nie wiem co to jest. Herbal drink. Ziołowy drink jakiś. Jestem w szoku. Ale nie smaczne. Taki Sprite z ziołami. Fuja. Właśnie też chciałam powiedzieć, że dla mnie to było słodkie i smakuje jak Sprite, więc nie wiem co to ma wspólnego z ziołami, a przed chwilą kolega nam powiedział, że to jest zdrowe dla nas. Szanowni Państwo, będziemy się żegnać w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za uwagę, za obecność. Jeśli macie czarki i pulpeta przy sobie, to proszę pogłaskać. Mam nadzieję, że również oglądały odcinek. Serdecznie je pozdrawiam, serdecznie je głaszczę pod łóżkiem, ale również, moi drodzy, proszę, uprasza się o zostawienie łapeczki, komentarza i podania dalej. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, ponieważ dzięki temu macie szybszą informację o tym, że nowy odcinek wleciał na pole kukurydzy kierownika. Pozdrawiam serdecznie z Gany. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tomasz Jakimiec z Podlasia i Hanna Szymańska, Haneczka, pseudo Hanulla z zachodniopomorskiego. Pozdrawiam.